Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj zaprezentować instruktaż obsługi fotela masującego Massager Exclusivo 2. Zapraszam. A więc uruchamiamy fotel, wybierając czerwony przycisk. Fotel przechodzi do pozycji leżącej, rozpoczyna skanowanie linii kręgosłupa. Aktualnie nikogo na fotelu nie ma, więc wybrałby on pozycję domyślną. Możemy przerwać w takim razie skanowanie, wybierając OK. W tym momencie fotel wybiera pierwszy program automatyczny dostępny z listy. Jest to Comfort Massage i prowadzi właśnie 20 minut programu automatycznego pierwszego. Wróćmy natomiast do przycisków, które znajdują się na pilocie. Zacznijmy tutaj od środkowego. Mamy joystick, którym możemy poruszać się po funkcjach fotela i przez przycisk OK akceptować ich wybór. Mamy przycisk Back, który powróci nam do poprzednich ustawień, poprzedniego, wyższego poziomu menu. I mamy właśnie menu, gdzie możemy wszystkie funkcje fotela przeglądać z tego poziomu. Więc Auto Function, czyli mamy programy automatyczne, Manual Mode, mamy programy techniki masażu, mamy Adjustment, czyli mamy te dostosowanie wszelkie, czy to intensywności, szybkości. Mamy Customize, czyli takie dostosowanie też tutaj pod kątem zapisu w pamięci. Możemy też zapisywać do pamięci te funkcje. W opcjach Settings możemy wybrać język, tak naprawdę angielski nam pozostaje. Możemy wybrać podświetlenie wyświetlacza. Możemy także wybrać wygaszanie ekranu, czy blokowanie się ekranu, po jakim czasie mamy je akurat wyłączone, więc wszystkie te rzeczy na końcu mamy Device Information, czyli informacja o sprzęcie, to jest tylko numer seryjny fotela w środku wgrany. Więc mamy menu, mamy back, mamy joystick, wiemy jak tym się możemy poruszać. Niżej pod tym joystickiem mamy właśnie wszelkie przyciski, które pozwalają nam ustawić pozycję fotela. Oparcie do góry, oparcie w dół, podnóżki do góry, podnóżki w dół, jednoczesne wstawanie do pozycji siedzącej całego fotela lub kładzenie się do pozycji leżącej, czyli jednoczesne opuszczanie oparcia, podnoszenie podnóżków. No i dwa przyciski odpowiadające za dwa poziomy dwie pozycje Zero Gravity, czyli takie jednoczesne poprzez pojedyncze wybranie tego przycisku, jednoczesne przemieszczenie się fotela do pozycji Zero Gravity 1 lub Zero Gravity 2. W środku mamy timer, który umożliwia zmianę czasu trwania masażu. Możemy ją tutaj dowolnie regulować. Powyżej joysticka mamy kolejne tutaj te trzy przyciski, których nie omówiłem, ale widzieliśmy je w ramach menu w środku, czyli programy automatyczne, programy manualne i Adjust, czyli właśnie dostosowanie tych programów, technik masażu czy pojedynczych funkcji. Więc wejdźmy w programy automatyczne. Tak jak powiedziałem, działa Comfort Massage, on jest inaczej podświetlony od reszty programów. Możemy zmienić w każdym momencie, na przykład na Relax, i wtedy będzie działał program Relax, 20 minut. Ponownie jest na wyświetlaczu pokazane, gdzie się znajduje masażer, z jaką techniką, w jakich intensywnościach wszystko działa, czy powietrze, czy rolki masujące stopy, jaka jest temperatura, nie ma zaznaczenia, więc nie jest wybrana temperatura ogrzewania, szybkość i szerokość działania. Na tym wyświetlaczu widzimy jeszcze dwa takie osobne przyciski, również korespondujące z Adjustment, czyli możliwym dostosowaniem, i Shoulder, czyli to jest funkcja pozwalająca dostosować wysokość, maksymalną wysokość prowadzenia masażu, czyli tego, co w wyniku skanowania fotel sam zaproponował. Czyli tak, żeby nie masować głowy, ale też za nisko nie kończyć masażu, żeby ta szyja była też rozmasowywana. Możemy tutaj ręcznie sobie poprawić ten zakres właśnie poprzez wybór joystickiem shoulder i wejście do środka. Omówiliśmy też już programy automatyczne, więc przejdźmy do technik manualnych. Wybierając Manual Mode widzimy teraz pierwszy zakres, czyli techniki pojedyncze, techniki masażu. W tym momencie podświetlane jest to, co program automatyczny samodzielnie prowadzi, natomiast my możemy przejść do samodzielnego
samodzielnego wyboru wszelkich funkcji fotela, zaczynamy od technik masażu. A więc wybraliśmy knit. W tym momencie fotel rozpoczął masaż tylko ugniatający. Tylko ugniatać będzie teraz ten masażer, który właśnie na plecach nam masuje i on zatrzymał się w danym punkcie. Obok taki jest jeszcze tutaj dodatkowa ikonka wskazująca na to, że masaż wykonywany jest punktowo, czyli ten masażer nie rusza się ani w górę, ani w dół, a w jednym punkcie prowadzi tylko to ugniatanie. Więc możemy zmienić na każdą inną technikę masażu, jak oklepywanie z ugniataniem, shiatsu, czy też takie rozbijanie. Czyli to są te techniki masażu, które masażer, ten główny, na plecach wykonuje. Przechodząc joystickiem w bok, przechodzimy do kolejnej sekcji, która odpowiada za zakres masażu. Więc mamy zakres jakby punktowy, fixed, mamy zakres częściowy, part, czyli możemy wtedy zmienić, żeby fotel nie pracował w jednym punkcie, a troszeczkę w górę, w dół, w jakimś zakresie, czy to odcinek lędźwiowy, czy piersiowy, żeby on sobie tutaj jednak poruszał się delikatnie. Dalej na całe plecy, górne partie lub dolne partie pleców, tak jak lędźwie. Więc mamy teraz ugniatanie w part, czyli zakresowym, takim od punktu A do punktu B odcinku i to teraz nam aktualnie pracuje. Przechodząc joystickiem dalej w bok, przejdziemy do funkcji R, czyli możemy włączyć, one aktualnie są włączone, więc możemy włączyć lub wyłączyć poduszki powietrzne, które masują w górnych partiach i dolnych partiach. Górne, czyli ramiona, przedramiona, dolne, łydki i stopy. Więc możemy sobie dostosować, że jeżeli nie odpowiada nam na przykład masaż na łydki, możemy go wyłączyć zupełnie z tego poziomu. Przechodząc dalej w prawo, mamy pozostałe funkcje, jak właśnie ogrzewanie, które włączymy, jak mamy ugniatanie łydek, też specyficzna funkcja przynależna tylko do Massaggio Esclusivo 2, też ją możemy włączyć. Mamy rolki na stopy, które uruchomimy dodatkowo. Mamy nawiewy zjonizowanego powietrza, które też możemy uruchomić. I możemy uruchomić również Bluetooth, co pozwoli połączyć nam się z telefonem, odtworzyć muzykę, której dźwięk będzie właśnie płynął z głośników fotela. Więc to jest cały panel manual. Wszystkie pojedyncze tutaj funkcje manualne możemy z tego panelu użyć. Natomiast jeżeli chcemy dostosować jeszcze te właśnie wybrane funkcje w panelu tutaj Adjustment, możemy zrobić wszystko inne. Więc mamy pierwszą sekcję odpowiadającą za szybkość masażu, czyli możemy przyspieszyć lub spowolnić ruch tego ugniatania. Tak? Możemy sobie też wybrać szerokość rozstawu ramion masujących bliżej lub szerzej lub dalej od kręgosłupa, czyli w niewielkich centymetrowych różnicach ten masażer będzie nam tutaj mógł się troszeczkę zakres swojej pracy trochę zawężyć lub też rozszerzyć. Przechodząc w prawo znowu z joystickiem, będziemy mieli właśnie wybór tego zakresu masażu, czyli mamy już teraz wybrane ugniatanie w zakresie, czyli troszeczkę w górę, troszeczkę w dół ten masażer będzie pracował, tak jak widać nawet po poruszającej się tej kropeczce. Natomiast tymi przyciskami też na joysticku możemy zmienić ten zakres. On nam wyszedł z tej funkcji, musimy wrócić do niej, więc tymi strzałeczkami możemy w dół całym masażerem, na przykład teraz zejść na odcinek bardziej lędźwiowy i w momencie, kiedy odpuścimy, on się zatrzymuje i to jest wybrany właśnie zakres masażu, w którym on teraz będzie pracował, czyli bardziej tutaj już na lędźwiach, tak? Będzie w tym zakresie mniej więcej pracował, nie tak jak było przed chwileczką gdzieś w okolicach odcinka piersiowego. Więc wchodząc w masaż aria, możemy tutaj wtedy za pomocą joysticka zmienić ten zakres. Dalej wchodząc w adjustment i kolejną sekcję mamy intensywność. Jest to intensywność zarówno poduszek powietrznych, intensywność pracy rolek masujących. Możemy też przyspieszać jakby tą pracę i mamy zakres
temperatury to też jest specyficzna funkcja tylko w Massaggio Esclusivo 2, gdzie możemy doregulować temperaturę sobie w tych oto tutaj zakresach. Przechodząc dalej, w prawą stronę mamy znowuż funkcję korespondującą z przyciskiem tutaj timera, gdzie możemy też sobie ten czas dostosować, czas pracy fotela. Wychodząc przyciskiem Back, z powrotem jesteśmy na głównym wyświetlaczu. Widzimy nawiew zjonizowanego powietrza, widzimy ugniatanie w zakresie, już nie w punktowym, widzimy ogrzewanie, widzimy gdzie on działa, widzimy, że Bluetooth też jest włączony, więc tutaj te wszystkie funkcje też są komunikowane nam na głównym wyświetlaczu. W każdym momencie możemy wybrać pauzę, zatrzymać na chwileczkę fotel i tym samym też przyciskiem uruchomić ponownie ten masaż. W każdym momencie również możemy wyłączyć fotel czerwonym przyciskiem, co spowoduje powrót do pozycji siedzącej i przejście w spoczynek, jakby w stan czuwania fotela masującego. To jest pilot główny, tym pilotem będziemy sterować wszystkimi funkcjami, natomiast tutaj mamy też dostępny panel podręczny, o którym za chwileczkę też powiem. W Massaggio Esclusivo 2 mamy dostępny również podręczny panel sterowania, dzięki któremu możemy podstawowymi funkcjami tego fotela sterować. Przytrzymując dłużej przycisk środkowy, główny, uruchomimy fotel lub też wyłączymy go. Dookoła pokrętło będzie regulowało pozycję fotela, czyli będziemy mogli bardziej rozłożyć fotel lub bardziej do pozycji siedzącej wrócić, jednocześnie poruszając i podnóżkiem, i oparciem. Dwa kolejne przyciski będą odpowiadały za kładzenie się oparcia lub podnoszenie oparcia, podnoszenie podnóżków lub też ich opuszczanie w dół. 5 kolejnych przycisków odpowiada kolejno za ogrzewanie, czyli włączamy, wyłączamy ogrzewanie, włączamy, wyłączamy nawiewy zjonizowanego powietrza i wywołujemy komendy głosowe, czyli jakby czujność na nasze komendy głosowe. Kolejne 2 przyciski, pierwszy z nich odpowiada za przełączanie między programami automatycznymi tegoż fotela, więc w takim cyklu jeden program po drugim możemy sobie po prostu przełączać tym przyciskiem. Obok Zero Gravity, czyli jednorazowe użycie tego przycisku powoduje przejście do pozycji Zero Gravity. W tym modelu mamy dostępne również sterowanie za pomocą komend głosowych, a więc możemy wywołać czujność fotela na nasze komendy głosowe w dwojaki sposób, poprzez przycisk tutaj z mikrofonem lub też poprzez komendę Hi Alice. Więc spróbujmy włączyć fotel, a dodam tylko, że wszelkie komendy głosowe są wypisane na odwrocie głównego właśnie panelu. Masaż on. W tym momencie fotel włączył masaż, przechodzi do pozycji leżącej i możemy wybierać spośród programów automatycznych, komendami głosowymi wybierać również położenie, ustawienie fotela. Natomiast jeżeli ręce mamy jakby w trakcie masażu poduszkami powietrznymi, więc włożone w te masażery, możemy również te komendy głosowe, jakby czujność na ich wydawanie możemy przywołać poprzez komendę Hi Alice wydaną do głośnika. Hi Alice, massage close. W tym momencie wyłączyłem fotel masujący, wyłączyłem masaż, wrócił on do pozycji startowej, przechodzi w stan czuwania. W taki to sposób możemy z komend głosowych, a jest ich aż 17, korzystać. Mam nadzieję, że zaprezentowany instruktaż obsługi pomoże w jego użytkowaniu. Natomiast jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami.